Szanowni Państwo, dzisiaj prezentujemy coś naprawdę pięknego i jednocześnie bliskiego memu sercu. Są to dzieła dramatyczne Williama Shakespeare'a w 3 tomach, wydane w Polsce w latach 1875-77. William Shakespeare, jak wiadomo, urodził się 23 kwietnia 1564 roku, choć tradycyjna data na podstawie zapisu w księgach parafialnych odnosi się do daty chrztu, który nastąpił 26 kwietnia w Stratford-upon-Avon w hrabstwie Warwick, gdzie Shakespeare także zmarł 23 kwietnia 1616 roku. Angielski dramatopisarz, poeta i aktor uważany jest oczywiście za najwybitniejszego dramatopisarza świata. Wiadomo, że w Polsce sztuki Szekspira wprowadził na scenę Wojciech Bogusławski, wystawiając Hamleta, a następnie Romeo i Julię pod jakże ponurym tytułem Groby Werony, a także Króla Lira i Macbeta. Co interesujące, zostały one oparte na wcześniejszych francuskich lub niemieckich przeróbkach sztuk Szekspira. Pierwszych tłumaczeń na język polski z oryginału dokonał Ignacy Hołowiński, arcybiskup mochylewski, a trwałe miejsce w kanonie literackim zdobyły właśnie przekłady z prezentowanego dzieła autorstwa Stanisława Egberta Koźmiana, Józefa Paszkowskiego i Leona Ulricha, które weszły w skład tego oto pierwszego polskiego wydania dzieł Szekspira. Ukazało się ono, jak to już mówiliśmy, w latach 1875-1877, że było to wydanie wymagające ogromnych nakładów sił i środków, świadczy fakt, że ukazało się ono nakładem spółki wydawniczej księgarzy Gebethner i Wolf, Michał Glucksberg, Maurycy Orgelbrand, Gustav Sennenwald i Edward Wende. Zapewne wydanie wymagało tej współpracy także dlatego, że zostało ono ozdobione 545 drzeworytami rysunku H.C. Sellowsa, czyli Henry'ego Courtneya Sellowsa, który był znanym angielskim malarzem, ilustratorem i twórcą litografii epoki wiktoriańskiej. Do tego wszystkiego wydanie z dodatkiem życiorysu poety i objaśnień zostało przygotowane pod redakcją samego Józefa Ignacego Kraszewskiego. Tom pierwszy zawiera dramata, tom drugi zawiera tragedię, tom trzeci zawiera komedię, a ja uwielbiam te archaizmy. Do tego jeszcze ciekawostka. Wesołe kumoszki z Windsoru zatytułowane są tu Figle kobiet, wesołe kumoszki windsorskie, a poskromienie złośnicy nosi jakże absolutnie niesprawiedliwy tytuł Ugłaskanie sekutnicy. Ten egzemplarz jest jednak szczególny jeszcze z innego powodu. Pochodzi bowiem z księgozbioru jednego z najbardziej znanych teatrologów polskich XX wieku, profesora Zbigniewa Raszewskiego. Zawiera m.in. jego exlibrisy. Raszewski, historyk teatru, edytor i pedagog, od 1956 roku współredagował Pamiętnik Teatralny. Był profesorem Instytutu Sztuk Pan, a także wykładał w warszawskiej PWST. Był również autorem prac z dziedziny historii teatru polskiego, w tym krótkiej historii teatru polskiego z 1977 roku, która stanowiła pierwsze w Polsce całościowe ujęcie historii rozwoju tej dziedziny sztuki. Na koniec wracam do naszego wydania Szekspira. Piękne XIX-wieczne wydanie dzieł Szekspira o niezwykle interesującej i godnej proweniencji. Jakże zazdroszczę tej osobie, która wejdzie w posiadanie tego pięknego edytorsko przedmiotu. Zapraszam na stronę www.atticus.pl do działów teatr i film oraz dramat.